Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w pozostałościach wioski bezprawia. A mianowicie Dead Canyon i Tugans. Miasteczka, które są kwintesencją dzikiego zachodu. Tu odbywały się walki pomiędzy plemionami Indian. To tutaj szeryf przeżył maksymalnie 5 godzin oraz ludzie, którzy bili się o swoją ziemię. Zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Musimy zacząć od samego początku. Pierwsze ślady bytowania Indian sięgają tak około 1000 roku naszej ery, ponieważ wtedy znaleziono artefakty. No ale przenieśmy się do tego najciekawszego okresu, czyli XIX wieku. To właśnie tutaj plemiona Navajo i Arasapachów toczyły wojny między sobą, wojny plemienne, to wojny o ziemię. Jest też tutaj również sławna historia, jak plemię Apachów zaatakowało plemię Navajo, wyrżnęło wszystkich ludzi i zabrali tylko 3 kobiety. Oczywiście Navajo się o tym zemściło, ale o tym opowiemy w miejscu, które jest o tym ściśle związane. Zwiedźmy ten domek. Natomiast druga sprawa jest taka, że dzisiaj pokażemy wam 2 miasta. Jedno to jest Tugans, gdzie jesteśmy teraz. I tutaj akurat była historia związana z Indianami, ale tam po drugiej stronie jest drugie miasteczko, gdzie właśnie szeryf żył tam kilka godzin, a następny miesiąc. Wszystko wybudowane w ogóle z kamienia i... No, ale z jakiejś gliny. Coś tam. A tutaj jest ten kanion jakby, zobaczcie. No jest tu kanion. No tak, bo to jest Kanion Diablo. Trzeba pamiętać, że to sięga początku XX wieku. Tutaj jest wiele ciekawych historii, chociażby ta o zoo, które tutaj było, o którym wam powiemy. Zoo znajduje się mniej więcej tam, bliżej Route 66, no ale zaraz się wszystkiego dowiecie. No i kolejna sprawa, już takie czasy trochę nowsze, 1926 mniej więcej, kiedy to żona jednego z właścicieli Tugans, czyli tego miasteczka, założycieli, tak bym powiedział, otworzyła taką stację benzynową. W 1884 roku bodajże przybyła tutaj amerykańska kawaleria, rozgromiła Apachów i umieściła ich w rezerwacie, w którym spędzili 4 lata. Po tych 4 latach z tego rezerwatu wyszli już, no ale już to miasteczko nigdy już nie było takie same, już nigdy nie było takiej, no może nie idylii, ale takiej dobrej współpracy jak była wcześniej. Powiem wam, że bardziej niż na urbexie czuję się, jakbym był w jakimś starożytnym Rzymie lub Grecji, bo rzeczywiście no, te domki tak wyglądają. One były z cegieł, które pochodzą zapewne z tego kanionu, który jest obok mnie i który również wiąże się z mega ciekawą historią, o której się zaraz też dowiecie. Może wygląda teraz, że wiecie, tutaj autostrada, tutaj ładny kamion, tutaj ładne, stare, zniszczone budyneczki, ale rzeczywiście kupę krwi się tutaj przylało. Na początku Indianie, później, jako że to było miasto Tugans, trochę takie miasto bezprawia, po drugiej stronie jeszcze wcześniej było inne miasto, gdzie, tak jak już chłopaki mówili, pierwszy szeryf żył 5 godzin, a każdy następny nie dłużej niż miesiąc. Więc no rzeczywiście o czymś to świadczy. Szeryfowie nie byli tu mile widziani. No a jeśli chodzi o same miasteczko, to były saluny, były burdele, więc no takie miasto spod ciemnej gwiazdy. A, jeszcze jest jedna ciekawostka, ale o tym opowiem zaraz. Za chwilę przejdziemy w dalszą część tego miasta, gdzie znajduje się Dead Cave. Tam właśnie zapędzono jedno plemię i dokonano wyroku, ale tą historię poznacie później. Przejdźmy się jeszcze po tym Tugans, bo naprawdę jest to rozwalone, ale przepiękne miejsce. To wszystko jest zrobione bez zaprawy, większość tych murów. Po prostu te wszystkie kamienie są poukładane jeden na drugim i to się trzyma. No minęło już wiele lat, no ale dalej, no myślę, że jakby było murowane, to wytrzymało dłużej. No kurde, ciężkie to. Czy jakiegoś skorpiona wydłubie. To jest chyba część zoo. Myślisz? Te domki, tam były klatki, pozostałości. To wszystko jest zoo, tam się zaczynało i ten cały obszar to jest właśnie były te zoo, lwy górskie, jaszczurki, legwany i inne takie gadżety, które tutaj biegają. Miasto Tugans zostało założone przez braci. Nie będę wdawał się w szczegóły, bo chodzi tutaj o to, że w pewnym momencie pan Miller, który był uważany za osobę agresywną, która uważała się za jednego z plemienia Indian, stwierdził, że założy tutaj zoo. Zoo zostało wybudowane rękami Apachów, ale żeby przybliżyć wam sylwetkę Millera, chcę wam opowiedzieć o jednej historii, mianowicie szczątki jednego z wojowników Apaczy, które tutaj leżały.
najprawdopodobniej po prostu sprzedał, podzielił kości i sprzedał turystom, więc to był człowiek, który za pieniądze zrobiłby wszystko. W zoo powstało, były tutaj lwy górskie, były tutaj, nie wiem czy legwany, na pewno jakieś jaszczurki i dużo innych zwierząt, które przyciągały turystów i na czym on dostawał pieniądze. W pewnym momencie doszło nawet do tego, że teren, który dzierżawił od braci Tugans, stwierdził, że jest jego, należy do niego i pokłócił się z jednym z braci. Jeden z tych braci nie miał broni i mimo to, że Miller go zabił, to został uniewinniony. Nie wiem w jaki sposób, może przekupił sąd, ale został uniewinniony i wrócił na swoje włościa. No i historia, można powiedzieć, że kończy się w miarę pozytywnym aspektem, ponieważ może to bracia pomogli, może nie, ale Miller wracając tutaj został pogryziony przez jednego lwa, przez jaszczurkę, ciężko zachorował, następnie wyzdrowiał, wytoczył proces żonie jednego z braci właśnie Tugans, który w końcu przegrał, więc wszystko tak naprawdę wróciło do prawowitych właścicieli. Może tu były te lwy, ty? No bardziej jak już to tutaj, zobacz, bo mają takie wybiegi. Wybiegi, ale też i mają takie skały, jak to lwy górskie, to nie? Aha. I rzeczywiście mogło być to bardziej w tych pokoikach. Tutaj jeszcze taki bardziej się zachował, drewniany, z daszkiem. Ja naprawdę nie wiem, jeżeli tu były lwy, to w jaki sposób taka siateczka miała... Może lew to był Może jakiś lew taki górski, malutki. Trzeba, taki mały jest, trzeba nie? wygooglować. Słucham? Trzeba wygooglować. Jak wygląda lew górski? No. I chciałem wam powiedzieć jeszcze o tej jednej ciekawostce, a mianowicie chyba każdy z was kojarzy Billego Kida. Chyba jest to najbardziej znany przestępca Dzikiego Zachodu. I właśnie to miejsce również wiąże się z nim, ponieważ w którymś z tych zrujnowanych domów właśnie on ze swoją bandą się chował. Jest to legenda, więc nie będę mówił, że najprawdopodobniej, ale znaleźliśmy źródła, gdzie mówiono, że rzeczywiście on się tutaj chował. Czy tak było? Tego nie wiemy, no ale na pewno historia ta dodaje pikanterii temu odcinkowi. Jedziemy szukać jaskini. I tutaj w prawo. Gdzie tutaj jest ta jaskinia? Chyba trzeba przejechać przez te wrota. I chyba też dalej prosto. I będzie ta jaskinia gdzieś po prawej stronie. Dojechaliśmy, zobaczcie po jakiej drodze. Coś czuję, że wypożyczalnia nam policzy za dodatkowe jakieś koszta. Nie. Emitujemy to już po oddaniu samochodu, więc będzie ok. Powiem wam tak, dali nam na tyle już rozpierdzielony ten samochód, że miejmy nadzieję, że jedna dziura więcej gdzieś to nic nie zmieni. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w dalszej części Tugans. Wcześniej byliśmy tam było zoo. Tam możecie zobaczyć ten właśnie most. A gdzieś tutaj jest to Apache Dead Cave. Tylko powiem wam tak, jeżeli to jest opisane jako jaskinia, to wcale to nie musi być taką typową jaskinią, o jakiej my myślimy. A może Wydaje i mi się, jest. że to musi być jaskinia, bo oni podpalili ogień przed nią i gdyby to nie była taka zwykła jaskinia, to by wyszli sobie inną stroną, górą, bokiem czy coś. Ej. Oni musieli przebiegać przez ten Jest, płomień. to jest to. Wejście do jaskini? Tak. O człowieku, No. to jest to. Tam można zejść kawałek. Słuchajcie, na początku tego filmu wspominaliśmy o wojnach między Apaczami a plemionami Navajo. No i właśnie wspominaliśmy o tym, jak Apache wymordowali jedno z obozowisk. No i plemię Navajo postanowiło się zemścić. Jeden z obozów zaatakował tych Apachów, którzy dokonali tej rzezi, zagoniło ich do tej jaskini i nie pozwoliło im wyjść. Rozpalili ogniska tak, żeby zablokować im wyjście, a każdy z wojowników, który próbował się wydostać, został zastrzelony, czyli generalnie... Nie jedź już po tych deskach. Dałbym radę. Generalnie plemię Navajo dokonało swojej zemsty, ale takich bitew było oczywiście o wiele więcej. Ale dzięki konkretnej tej sytuacji ta jaskinia uzyskała swoją nazwę. Uważajcie, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Jesteśmy od zadań specjalnych, więc spoko też. Myślicie, że są tutaj dalej jeszcze kości Apache, czy nie? Chyba nie. Nie wiem, po tylu latach... No w sumie wszystkie by sprzedał ten. Jak on miał? Miller. Ten Miller, no. Ty, ja muszę tu zostawić kamerę, wiesz? To możesz Bo mieć muszę mieć rękę wolną. Ty, a to nie jest jakaś część dalej tego kanionu Diablo? tak. Możliwe, że jest. Jest Nie no, tam- kanion Diablo jest po naszej prawej stronie, niedaleko, no parę metrów. Więc Jeżeli- możliwe, że to jest taka odnoga jakby. Ale może Ty, tylko ty uciekasz, a ja mam tutaj dwie kamery. Ale może jaskinią da radę przejść do kanionu Diablo. Może. Zobaczymy. Ciekawe co jest w tej jaskini. Duchy Apachów. To na pewno. Ale straszą tylko w pełni księżyca. Wyglądasz stary teraz jak ten. Indiana Jones. Jeszcze powinien mieć kapelusz i Ale bez kitu to tak wygląda, ta jaskinia. Zobacz.
Ty, ale ty, ona się tam ciągnie! To nie jest takie. Halo? To nie jest taka jak u nas w Polsce. W ogóle pozdrawiamy Ciekawie jak Jones. Spójrz jaka fajna jaskinia. Znaleźliśmy ją, jakbyś Pozdrawiamy cię, Indiana Jones! To mamy namiary. Ty, ale jakby się nam to spieprzyło na łeb, bo to jest zaklinowane, to po prostu się urwało i zaklinowało. No. Ja sobie nie wziąłem latary, to tam wiesz, świeć dobrze. Tutaj. Są jakieś jeszcze w ogóle takie nadbudówki zrobione, jak w kopalniach. O człowieku! Ręcznie. Zobacz, stawiali tu jakieś przejście dalej. Ty, ale szukali tu złota, myślisz? No możliwe, że tak, taka jaskinia. Mistrzostwo świata, jak ty, to jest grobowiec tych 40 łapaczy w ogóle. No, ale ta jaskinia nie jest duża. No, ale ona się jeszcze zaraz tam ciągnie. Zobacz, że tutaj widać już przejście. Jest wyjście na zewnątrz? Jest. Tutaj chyba nie wyjdziesz. Jest prześwit. Człowieku, jak to wygląda? Tam dalej można jeszcze zejść. No. Ale mistrzostwo świata, ty. Tu jest góra. Ile tu jest? 6 metrów, co nie? No, Można jeszcze iść dalej? Tak. Że to jest naprawdę dobra rzecz. Zobacz jak jest, tu jak są ułożone te kamienie, żeby podtrzymywać tą skałę. Aha. To w ogóle jest też jakieś pomieszczenie, zobacz, to jest jakiś domek zrobiony, taki jakby. No pamiętaj, że chociażby tutaj 40 opaczy się ukrywało. Oni się nie No. ukrywali godzinę, tylko możliwe, że nawet parę dni tutaj siedzieli. Patrz, przyświeć tu. To może być nakrętka z tamtych czasów. Może. Ktoś ją znalazł i odłożył, to nie? Jeszcze dalej się to ciągnie? Ja pierdzielę. Powiem ci, że szukając tego miejsca, Zobacz. kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, Jaka sala, ty. że coś takiego uda nam się odkryć. No nigdy w życiu bym się tego nie spodziewał. Tylko ja nic nie widzę, Konrad. O. Wygląda jak katakumby pod Odessą. Aha. Ciekawe, czy są też tak długie. Zresztą tutaj jakieś sporniki, żeby te skały, nie wiem. Żeby się jedna Nie z drugą zsunęły. nie złączyła chyba, ale ona sobie nic nie zrobi z czegoś takiego. No raczej tak. O Jezu! Widzisz wszystko? No już teraz tak. Ty, kozak. Pod nami jest jakiś wielki kamień, zobacz. Głaz, który specjalnie został zrobiony. Nie krzycz tylko tutaj. No, ale zobacz, że jest tak ciosany, żeby powstał z niego sufit. Tak, widać, że to jest wszystko ręczna robota. Okay. Aż się mi skupiła ta ostrość. Chcesz A przyświeć tam dalej, no ja tam Trzymaj pójdę go kawałek. tak, na ekran. Tam jest jaskinia. Tam już jest chyba koniec, wiesz? Chociaż nie. Pójście weszliśmy do jaskini. Ja pierdzielę. 40 apaczów. I to właśnie tutaj przed tą jaskinią rozpalono ogień. I wyglądało to tak, że ten ogień darł się do tej jaskini. Oni musieli z niej uciekać. Navajo plemię właśnie stało na zewnątrz. I każdy, kto wybiegał z tej jaskini, ponieważ było jedno wyjście, po prostu został zastrzelony. 40 to jest grobowiec 40 Indian. Ty, ja nie wiem, czy się tu zmieszczę, człowieku. Próbuj. No. Jakie to jest wąskie, ty. Ty, ale będziemy cali te czarni, co nie? I idziesz. To czekaj, trochę zostawię tylko tą. Co? Nerkę tu zostawię, bo będę się nie zmieszczę. Ja się gdzieś tam połóż. Oficjalnie na siewaku to nie. Dobra. Ja pierdzielę, tu trzeba będzie iść bokiem. Ty, no ja się serio czuję jak w katakumbach. A nawet tutaj jest ciaśniej, ty. Przejdziesz? Ale jak to będzie tak daleko się ciągnęło, to ja zawracam, no nie? No tutaj chwilę jeszcze będzie. No tak jak już będziesz czuł, że nie idzie, to nie idzie. Czyli taki Ty, ona tu jeszcze w ogóle odchodzi gdzieś na boki. ale rzeczywiście powiem wam, że jest tutaj ciasno. Stary. Ale się jaram tym, ty. Nie krzycz tu. Ja bym już tam nie szedł, Konrad. jeszcze chwilę. Jak chcesz mnie minąć, to tylko górą, to nie? Ja wiem, ja chciał cię minąć, ale... Zobaczcie tu u góry, co się dzieje.
Dobrze, że jest tutaj świeże powietrze wyczuć. Ja pierdzie, jesteśmy pod ziemią, teraz już ze 20 metrów. Zobaczcie, nie widać tam końca. No, To jest koniec. my jesteśmy w jakiejś górze. To jest koniec, tam już dalej nie przejdziesz. A przepełzać? Nie. Tam już jest tak wąsko, że nawet mi się kamera nie zmieści. Tak? No, Dobra, bo ja stąd nie widzę, więc wierzę ci na słowo. serio. I są jakieś coś jest sprayem napisane na skale, wiesz? Okej. Słuchajcie, włączyłem noktowizję, bo wychodzimy, a Kondziu wziął latareczki, żebym coś widział. Tutaj jest. Zobaczcie, tutaj to jest jedna z najszerszych miejsc, ale większość to jest tak, że no ja po prostu plecami i brzuchem trę po ścianie. A tam dalej było no i jedna druga tego, co mamy tutaj, co nie? Jeszcze tam widziałem taką jedną odnogę, jak wychodziliśmy. Gdybym ją sprawdził. No i w sumie tyle. Zobaczcie, takie małe. Jeszcze są skałki. Powiem ci, że zapomniałem, że ta kamera ma tryb noktowizji. Ty, a to jeszcze był, żeśmy aż tak daleko zaszli? No, tutaj jest najwęższy ten punkt. Ja pierdzie. No, w tym miejscu No. musi ściągnąć glut. I tam było, Konrad, 2 razy mniej miejsca, co nie? Aha. Patrzcie na to. ty. To zaraz trzeba. Musimy wybijać. Słuchajcie, bo już jest 40 po i powinniśmy już wychodzić, ale tak żeśmy się zajarali na punkcie tej jaskini, że wam nie powiedzieliśmy, co dokładnie tutaj się wydarzyło. A mianowicie w momencie, kiedy 2 plemienia Indian między sobą się ścierały, to najpierw Apache Navajo zamordowali, ale oszczędzili tylko 3 kobiety, które porwali. W ramach zemsty Navajo na Apachach napadli na nich Navajo, a Apache schowali się w tej jaskini. Kiedy oni to rozkminili, to podpalili wejście. Ten cały dym zaczął się tutaj wprowadzać, wciągać do środka jaskini, bo jak zauważyliście, nie ma wyjścia, jest tylko jedno wyjście. Więc Apache musieli po prostu albo wybiegać i walczyć, albo się udusić w środku. No i większość z nich wybiegała i walczyła, natomiast wszyscy finalnie zostali zamordowani przez Navajo. Dawaj, Kondziu, wypijamy, bo już jest mało czasu. A Łukasz rzeczywiście zadzwoni na 911. Co to jest? Nie wiem, czekaj. To jest takie jakby pomieszczenie kolejne. A, widać, że tu jest w ogóle zrobione to pomieszczenie, widzisz? Dobra. A jeśli doceniacie naszą pracę i te trudy, które w nią wkładamy, chociażby pełzamy się po jaskiniach, w której zginęło 40 Indian Apache, to zasubskrybujcie nas, ewentualnie jest jeszcze Patronite, w którym możecie dorzucić cegiełkę do tych naszych wypraw. Oczywiście nic za darmo, dajemy wam super filmy oraz wszystko to, co jest w danych progach, więc serdecznie was zapraszamy. No i wracamy do Łukasza, już musimy lecieć, bo zadzwoni zaraz na policję. Bez kitu. Ja, gitara? Gitara, ale powiem ci, stary, Taka miejscowa. jak kojarzysz filmy, programy z National Geographic i na końcu jest tak, że musisz iść takim tunelem, No. to jest takie coś. Trzeba było wciągać brzuch, żeby Tak się musieliśmy przecisnąć. iść, no nie? Zajebiście. Mistrzowska i przede wszystkim długa. Myślałem, że to będzie, wiesz, jedno pomieszczenie i koniec, a to się ciągnęło. No was 20 minut prawie nie było. O, Mistrzostwo Świata. Tędy jest 100 razy lepiej wejść niż tam. No mówiłem. Opuszczamy Tugans i udajemy się do innego miasteczka, oddalonego o zaledwie parę mil. Problem jest tylko w tym, że nie prowadzi do niego żadna oficjalna droga, a bardziej takie szutrowe coś. Ale jak przystało na kowboi, ruszamy przed siebie, w stronę zachodzącego słońca. Krowa. 2. Gotówki nie rozjedź właśnie. Krówka się przesuń. Przejedziemy w ogóle? Tutaj ten będę musiał potem przejechać. Jak? A, że jednym kołem czy drugim to. Krowa! Tylko niech nas nie zaatakuje. No nam chyba tutaj często ktoś przejeżdża, bo w ogóle ma nas gdzieś. Cześć. Takie mamy przygody. Dawaj, malina! Służbowe benzyna, służbowe paliwo! Jest! My się nie pieprzymy, jesteśmy z Waszyngton.
Tak wygląda jazda w Stanach, po bezdrożach. Mam nadzieję, że dojedziemy cali. O! Łukasz Też skorzystałem. klocka postawił mi przez nogę. Noganką mu wyleciał. Zobacz, jedzie pociąg. Jedzie. Ciuch, 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 ciuch. Pu, pu. Dawaj bierz konia i robimy napad. Tak. Amazona to pociąg. No z czego żyli bandyci? No głównie z napadów. A zaraz, jeśli to była linia kolejowa, to na co mieli napadać? No nic innego jak na pociągi, więc możecie sobie przypomnieć scenę z jakiegoś westernu, jak ludzie na koniach dojeżdżają do pociągu i właśnie dokonują napadu. No ale dojechaliśmy na miejsce. To właśnie tutaj, gdzie teraz chodzimy, są zgliszcza miasta, niegdyś nazywanego Canyon Diablo. Jedyne co pozostało z całej tej nieruchomości, a jak wychodzi to ruchomości, to jest grób. Grób, no i tam jakieś zagrody, ale... A te zagrody to chyba jeszcze są nowe, wiesz? Znaczy już są nowe. A co ciekawe, ten grób podobno należy do człowieka, który jako jedyny zmarł śmiercią naturalną. Przetrwał Jak do tutaj tej pory. mówiliśmy, no, pierwszy szeryf żył 5 dni, niektórym udawało się dożywać miesiąca, ale no rozpusta, bardzo dużo kasyn, bardzo dużo salonów, no cała, no, to co mówiłem, obok mieszkał, chował się Billy Kid, czyli jeden chyba z najbardziej znanych przestępców Dzikiego Zachodu, to chyba mówi o wszystkim. Grób Hermana Wolfa, jedynego człowieka, który zmarł tutaj właśnie śmiercią naturalną. Człowiek, który chyba jako jedyny był w tym mieście bezprawia prawy. No tego nie wiemy. Nie no, tak wyczytałem w historii. W ogóle ten pociąg jedzie i jedzie. Jechał jeszcze. I tutaj kończy się nasza wyprawa po mieście bezprawia. Kończymy symbolicznie obok nagrobka człowieka, który jako jedyny zmarł tutaj naturalną śmiercią. I tutaj nie ma nic, oprócz tego nagrobka i pociągu, który stoi nie wiadomo po co. Jeżeli wam się podoba to nie pamiętajcie o subskrypcji. Dziękujemy temu państwu, bo to właśnie dzięki wam mogliśmy nagrać Stany. A jeżeli chcecie dołączyć do tej listy, link macie w opisie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Pa! Pociąg jedzie znowu.